Wyspa Key West o wymiarach 3×6 km położona jest na końcu łukowatego archipelagu wysepek zwanych Florida Keys. I co ciekawe, można dojechać na nią samochodem lub autobusem. My dystans ponad 250 km, który dzieli od Miami najdalej wysunięty na południe punkt kontynentalnej części USA, pokonujemy wynajętym samochodem. Podróż sama w sobie jest już wielką przygodą i dostarcza niesamowitych widoków, gdyż większość tej trasy wiedzie przez morze. Tak, dobrze słyszeliście, wyspy są połączone 42 mostami, z których najdłuższy ma ponad 11 km. W połowie XIX wieku miasteczko Key West szczyciło się najwyższym dochodem na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych. A w XX wieku stało się Mekką dla artystów, hipisów czy pisarzy takich jak Ernest Hemingway. W jego domu obecnie mieści się muzeum zamieszkane przez niezwykłe sześciopalczaste koty, które są potomkami wiernych towarzyszy samego Ernesta. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Dziś to miasteczko uchodzi za najbardziej tolerancyjne w całych Stanach Zjednoczonych i ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Stąd do Kuby jest zaledwie 140 km w linii prostej, a przy dobrej widoczności za pomocą lornetki można swobodnie zobaczyć zarysy tej wyspy. Z uwagi na tak bliską odległość od Kuby, Key West zamieszkany jest przez sporą społeczność kubańską, która od wieków zajmowała się tutaj wytwarzaniem cygar. Ale tym, co przyciąga najbardziej turystów do tego miejsca, są złociste plaże, uznawane za jedne z najpiękniejszych w całym USA, oraz świetna pogoda przez większość roku. Oprócz plażowania warto też odwiedzić lokalne knajpy, których liczba może przyprawić o zawrót głowy, oraz pospacerować uliczkami, podziwiając zabytkową wiktoriańską zabudowę. Wszystkie punkty warte zobaczenia leżą w niewielkiej odległości od siebie, więc można je spokojnie zwiedzić na nogach w ciągu jednego dnia. Lub wynająć rower za około $50 na cały dzień. Moim zdaniem Key West to obowiązkowy punkt wizyty na Florydzie. Wyspa pomimo idyllicznych widoków oferuje jednak zupełnie inny luzacki klimat niż lansiarskie, instagramowe Miami, gdzie wiele osób żyje mocno na pokaz. A jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich ma problem z nadużywaniem aplikacji społecznościowych i życiem w wirtualnym świecie, tak polecam zaopatrzyć się w Scrolli. To mały gadżet, który w połączeniu z aplikacją pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo czasu każdego dnia. Urządzenie, które trzymasz teraz w ręce, zabiera nam średnio 5 godzin dziennie, czyli 15 lat naszego życia. W większości nie na wartościowe materiały, jak ten podcast, tylko scrollowaniu. W tej walce pomoże ci Scrolli, fizyczne urządzenie, które pomaga odzyskać równowagę w relacji z telefonem. Miasto Miami nie może poszczycić się długą i bogatą historią, ale zupełnie inaczej jest z Key West. To miejsce zapisało się dość mocno w historii Ameryki. Pierwsza baza morska powstała tutaj na początku XIX wieku, kiedy to Amerykanie postanowili zawrzeć koalicję antypiracką i utworzono tutaj specjalny oddział wojskowy, który miał zająć się zwalczaniem piratów na Karaibach. Następnie to miejsce odegrało dużą rolę podczas wojny przeciwko miejscowym plemionom Indian. Później kolejna wojna, czyli wojna secesyjna, wojna domowa w USA. Następnie była tutaj spora baza morska podczas I wojny światowej.
Tutaj szkolono wszystkich pilotów morskich. Podczas II wojny światowej znowu rozbudowano tutaj bazę i po dziś dzień znajduje się tutaj wielki kontyngent wojskowy. W latach 60. podczas kryzysu kubańskiego znów zrobiło się tutaj gorąco. W tym miejscu rozstawiono rakiety, które były wycelowane w Kubę, a do Kuby stąd jest tylko 90 mil morskich. Więc gdyby nie obecny kryzys, można by było sobie tutaj na pewno wynająć motorówkę i popłynąć sobie tam na szklaneczkę rumu. Dziś na terenie byłej bazy morskiej, tej właśnie pierwszej, znajdują się zabytkowe wille. Widać, jest to taka ekskluzywna dzielnica. Dużo dróg jest tutaj też pogrodzonych. Być może są nadal jeszcze jakieś czynne budynki rządowe. Są też oczywiście części nadal zajmowane przez wojsko. Panuje tutaj już taki typowo tropikalny klimat i widać, że oni naprawdę umieją zadbać o tą roślinność, bo to wszystko jest pięknie przystrzyżone. Te suche liście są wszystkie jakieś poobcinane, pozbierane. No i co ciekawe, jak odejdziemy od tego głównego deptaka, tam gdzie przybijają statki wycieczkowe, tak jest tutaj zupełnie pusto. Widać, że wszędzie tutaj ktoś mieszka, ale nie ma ludzi na ulicach. Na wielu takich domach wiszą na płotach kody QR i możemy sobie zeskanować i taki dom sobie wynająć. Oczywiście ceny tutaj są dość spore. Jak chodzi o hotele, no to poniżej $100 za noc nawet jakiegoś obskurnego hostelu tutaj nie znajdziemy. No jest bardzo drogo, dużo drożej niż w Miami. Więc wiele osób śpi tutaj w autach. To co przyjechaliśmy z samego rana, wzdłuż morza na plaży, bardzo dużo ludzi spało w samochodach, co oficjalnie jest tutaj zabronione i ponoć można za to dostać mandat, a nawet trafić do aresztu. Jak widać, wiele osób sobie z tego nic nie robi i tutaj śpi. Tutaj widać jest stara brama, więc kiedyś to był ten teren zamknięty bazy morskiej i tu nie można było wjeżdżać. Dzisiaj możemy sobie pochodzić. Takie rzeczy tu ludzie trzymają. Papuga nie lubi kur. Pewnie wyjadają smakołyki. Na Key West znajduje się też początek drogi numer 1 i jest to najdłuższa droga Stanów Zjednoczonych, która biegnie właśnie tutaj od południa do samej północnej granicy z Kanadą. I oczywiście możemy tutaj kupić mnóstwo pamiątek związanych z tym punktem, z tym miejscem. Jest nawet kilka dedykowanych sklepów, Zero Miles. No i w całym mieście możemy właśnie kupić gadżety zarówno z kilometrem zero tutaj, znaczy z milą zero. Tutaj oczywiście w milach są podawane te odległości, jak i z najbardziej wysuniętym na południe punktem USA. Widziałem już kilka sztuk, ale wreszcie udało się spotkać stojący i mogę go Wam z bliska pokazać, czyli słynna Tesla Cybertruck od Ilona Muska. No, auto wygląda jakby wyciosane po prostu z jakiejś bryły kamienia. Wygląda jak dla mnie okropnie, ale jest no bardzo futurystyczne. No nie można tego z niczym porównać, naprawdę. Ile czasu poświęcić na zwiedzanie Key West? No myślę, że jeden pełny dzień to jest takie absolutne minimum, bo tutaj chodząc tymi uliczkami cały czas coś ciekawego mnie zaskakuje. Można trafić na przykład na stare kino z 60 roku z figurą Marilyn Monroe, a obok stoi na przykład taka furgonetka z wielkim jointem na dachu i tutaj jak reklama głosi, sprzedawcy oferują, że pomogą na wszelkie dolegliwości. Denerwuje cię mąż, żona, nie możesz spać, masz zły humor, nie ma problemu, dzwoń i przywiozą ci na to specyfik, który moment postawi cię na nogi i przywróci do życia. No i to jest życie, nie? I można byłoby pomyśleć, że w tym domu mieszka na przykład jakiś dziad, jest taki stary, wygląda jakby do rozbiórki, ale stoi sobie Royce za $1 milion, a może nawet lepiej. Tak więc tutaj pozory potrafią mylić. W tym budynku z 1838 roku mieściła się pierwsza szkoła na Key West i pomimo, że te wszystkie stare budynki wykonane są z drewna, tak prezentują się naprawdę pięknie. Jakby miały co najwyżej kilkanaście lat, a nie tak jak ten, grubo ponad 150. Zaś najstarszy dom w Key West pochodzi z 1829 roku. No i oczywiście też tutaj jest muzeum, można sobie go pooglądać w środku. Z tego co jest tutaj napisane, można go również wynająć na eventy prywatne. No i to wszystko jest teraz oczywiście w takich dekoracjach świątecznych. Kolejny ciekawy budynek, chyba najstarsza kawiarnia Hard Rock Cafe w USA, a może i nawet na świecie. Nigdy nie widziałem tej słynnej sieciówki w takiej scenerii. Jednym z niewielu obiektów, do których można tu wejść za darmo, jest kościół Świętego Pawła. Wygląda to w środku nieco inaczej niż kościoły w Polsce. Brakuje tu tylko śpiewającego pastora. Sand on my skin burns like a death.
tutaj wiele tęczowych akcentów. Widać, że to miejsce upodobali sobie wszelkiej maści homoseksualiści i transwestyci. Są tutaj na przykład takie ulotki, plakaty, że odbywają się różne pokazy drag queen show. No i ogólnie mnóstwo jakichś właśnie tęczowych flag wszędzie, tęczowe przejścia dla pieszych, tęczowe bary, no i oprócz tego zapach marihuany. W domu tęczowym doszło do jakiegoś incydentu. Być może ktoś sobie coś włożył i nie może wyjąć, bo przyjechały tutaj dwie straże, policja. Raczej nic się nie pali, ale te ich wozy są naprawdę potężne. No tutaj wygląda to zupełnie inaczej wszystko. Odniesienie do tych kurczaków tutaj jest na każdym kroku. Na przykład na domu tutaj znajduje się tabliczka, że gość marzy o tym, aby kury mogły sobie bez żadnych przeszkód przechodzić tutaj przez drogi. I kupimy tutaj mnóstwo koszulek z kurczakami, jakichś figurek, magnesów, breloków i tak dalej. Dzięki kurkom wszędzie jest tutaj czysto. One wydziobują wszelkie resztki jedzenia, więc nie trzeba tego sprzątać. W porcie Key West jest mnóstwo pamiątek takiego rękodzieła. Tutaj można sobie kupić też muszle wszelakie. Jest też wrak starej ciężarówki. Jest tutaj mnóstwo budynków, które zachowały się w oryginalnym stanie, tak jak wyglądały 100 lat temu i wcześniej. Stare doki w porcie. Tutaj naprawdę oni dbają o tą historię, nie jest to tak burzone. Nikt nie stawia na tym miejscu nowych hoteli czy restauracji. Tylko to wszystko wygląda tak samo jak 100 lat temu. Pięknie zadbane, odrestaurowane, no i cały czas używane też przede wszystkim. Znajduje się tutaj najdalej wysunięty na południe punkt Stanów Zjednoczonych i zobaczcie, jaka jest kolejka, żeby zrobić sobie fotkę właśnie w tym miejscu. Po prostu zwykły kawałek betonu, coś w kształcie boi i tłoczą się tutaj setki ludzi, także tak, no myślę z 20 minut, więcej, bo to każdy strzela tych zdjęć dużo, więc ja tam z głupimi nie stoję, także idę pokazać wam, co jest dalej. W byłej bazie morskiej znajduje się Mały Biały Dom, czyli dawna rezydencja prezydentów USA. Budynek został zbudowany jako dom dla komendanta tutaj bazy morskiej. Później był używany sporadycznie przez kolejnych prezydentów. Najdłużej urzędował tutaj Harry Truman. Od zakończenia II wojny światowej właśnie przez kilka lat spędzał tutaj wakacje. Tutaj powstawał też plan Marshalla, który miał na celu podzielenie Europy, ustalenie nowych granic po 1945 roku. Ostatni raz ten budynek był użyty w 2005 roku przez Billa Clintona, następnie stał pusty, a dziś jest tutaj muzeum i możemy sobie za $20 go pozwiedzać. O tym, że Ameryka to kraj bogatych ludzi, może świadczyć na przykład fakt, że na ulicy możemy spotkać 75-calowy telewizor do wzięcia. No ktoś sobie wystawił. Jakby mi się zmieścił do walizki do samolotu, to bym go sobie wziął pod pachę, ale niestety nie spełnia wymogów rozmiaru bagażu podręcznego. I tu taka ciekawostka, o ile w Polsce na pogrzeb ubieramy się zwykle na czarno, tak tutaj, jak widzę, mieszkańcy, inżynierowie tutaj ubierają się na pogrzeb na biało. Ciekawa koncepcja. Największa atrakcja chyba Key Westu, czyli dom Ernesta Hemingwaya. No i tutaj też jest tłum ludzi, żeby w ogóle wejść do środka, móc to pozwiedzać, a bilet kosztuje $18. Na Key Westie znajduje się też cmentarz. No wiadomo, cmentarz jest w każdej miejscowości, ale już korzystając z okazji chcę właśnie pokazać, jak wygląda amerykański cmentarz. To jest akurat część, gdzie tutaj większość grobów ma co najmniej około 100 lat, więc jeszcze kiedyś te nagrobki widać, że tutaj występowały, bo już w tych nowych częściach są to po prostu płyty marmurowe na jakimś zieloniutkim trawniku, ale nawet te stare groby, no to widać, że nie ma tutaj jakiegoś takiego przepychu, raczej to wszystko było proste. Też widać, że popularne są takie katakumby, tutaj pewnie są umieszczone albo urny, albo trumny. I tutaj taka ciekawostka, o ile w Polsce, no nawet w czasach dzisiejszych chyba to by było niedopuszczalne, tak tutaj proszę, dwóch mężczyzn pochowanych razem i bynajmniej raczej nie jest to ojciec z synem. Nikt tutaj nie stawia zniczy. Nie widziałem ani jednego znicza na tym cmentarzu. Kwiaty jakiekolwiek też są naprawdę rzadkością. Mało gdzie są jakieś kwiaty. Rzuca się tu przede wszystkim w oczy czystość, taka sterylność. Mimo że dużo grobów jest starych, zniszczonych, tak wszystko jest tu pięknie wysprzątane, trawka wyczyszczona. I to mi się podoba. Jest taka przestrzeń przede wszystkim. Można tu sobie pochodzić, szerokie alejki. Nie jest to tak wszystko napchane na kupie. W części cmentarza jest też cmentarz, jak widzicie, spod znaku Gwiazdy Dawida.
I o dziwo wygląda to właśnie w ten sposób, całkiem ładnie utrzymany. No i oni już tutaj kładą sobie tradycyjne kamyczki. No groby są widać nowe, czyli ta społeczność tutaj musi być dość spora. W Polsce tego typu cmentarze się nie zachowały, wiadomo, przez II wojnę światową. Tak tutaj możemy sobie zobaczyć, jakby wyglądały, gdyby nikt ich nie zniszczył. Salt in the breeze, salt in my veins. Key West, he runs wild unchained. Waves, some low skies, flame high. Endless summer never says goodbye. Co jakiś czas można natrafić na tego typu miejsca. Kogoś tutaj zastrzelono i czasem stoi właśnie w takim miejscu krzyżyk ze zdjęciem delikwenta. Tylko że głównie są tutaj Afroamerykanie i Latynosi wszelkiej maści. To nie trudno o jakieś strzelaniny. Broń jest tutaj legalna, więc wystarczy lekkie spięcie i już kule fruwają. A w miejscowej telewizji cały czas pokazują właśnie jakieś strzelaniny, morderstwa, że dzieje się tutaj. Tutaj są takie domy socjalne dla Afroamerykanów. Więc pewnie coś na zasadzie u nas mieszkań komunalnych. No i widać tutaj taki nieład spory. Ale i tak w porównaniu do tych miast tam w głębi kontynentu, to tu mają naprawdę luksusowo. Jest przede wszystkim ciepło, jakoś jasno, przejrzyście. Mnóstwo jakichś starych rowerów, sztang zardzewiałych. Ale klimę ma każdy tu w pokoju. To są właśnie domy dla Afroamerykanów. Także mieszkania socjalne i tak sobie tu siedzą, gromadzą dobytek. Na wybrzeżu znajduje się dobrze zachowany Fort Taylor. Nazwa została nadana na cześć prezydenta, 12 prezydenta USA, który prezydentem był raptem rok, bo przekręcił się w 1850 roku w Białym Domu. I ten fort kiedyś bronił podejścia do zatoki tutaj. No widać, że były tutaj działa, teraz ich nie ma. Swą funkcję wojskową pełnił do 1947 roku. No i po II wojnie światowej już zdecydowano o jego wyłączeniu, bo no nie spełniał swojej roli, ale tu wszystko się całkiem nieźle zachowało. Jakieś tam mechanizmy podawania amunicji. Ten fort jest całkowicie wyzamykany. Tutaj wszystko jest zabezpieczone podwójnie, nawet potrójnie. Pomimo, że w środku nic nie ma, są gołe ściany, tak jest płot, tam są jeszcze kraty albo jakieś stalowe pancerne drzwi, żeby nie dało się tam po prostu wejść. Więc oni mają takiego hopla na punkcie bezpieczeństwa. Więc no nie podoba mi się takie podejście, bo wolę jednak dzikie obiekty. Dookoła fortu była fosa, bo tam sobie siedzą ibisy. W tamtych czasach tutaj na tych terenach grasowali jeszcze piraci, więc fort bronił przed różnego rodzaju rozbójnikami. No i Stany Zjednoczone wojowały wtedy też z Hiszpanią, więc tutaj były napięte stosunki przez wiele lat. Na wielu budynkach można zobaczyć takie niebieskie flagi. Są też rejestracje samochodowe w tym samym kolorze. I jest to flaga tak zwanej Conch Republic. Kiedyś, kiedy ten region był jakby zapomniany przez władze federalne, niedofinansowany, miejscowa ludność się zbuntowała i postanowiła wypowiedzieć posłuszeństwo rządowi USA i ogłosić niepodległość. Sztuka ta im się nie udała, w końcu ten region został dofinansowany, zbudowano właśnie tutaj tą drogę, no ale dziś wielu mieszkańców nadal się czuje jako niepodlegli obywatele tych wysp. I tak sobie właśnie manifestują tymi flagami niezależność od kontynentalnej części USA. I ku mojemu zaskoczeniu, idąc sobie czy po Miami, czy właśnie tutaj, ciągle spotykam Polaków. Mam wrażenie, jakby 50% białych to Polacy. No nie spodziewałem się. I to nie są jakieś tam wycieczki, czy osoby tu mieszkające, tylko po prostu turyści, którzy przyjechali tu sobie na chwilę.
Key West to przede wszystkim plaże i to bardzo piękne plaże. Jeżeli znudzi nam się zwiedzanie miasta, pałętanie się po tych kolorowych uliczkach, można się udać właśnie na jedną z plaż. Mamy do wyboru i płatne, i bezpłatne. Ja jestem teraz akurat na tej płatnej w forcie Taylor Zachary i wstęp kosztuje tutaj tylko $2,5. W cenie możemy sobie obejrzeć właśnie też fort i tutaj spędzić sobie cały dzień. Są tutaj ławeczki, można sobie zrobić piknik, rozpalić grilla albo skorzystać z oferty restauracji, barów, wypić sobie piwo czy zjeść jakiegoś fast fooda, ewentualnie owoce morza. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym zobaczycie niesamowite atrakcje stanu Floryda. Poszukamy aligatorów na bagnach Everglades i manatów w okolicach Tampy. Ale to już historia na kolejny film. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i udostępnić ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!